Tematem rysunku jest panorama. Najlepiej rysować ją z natury. Jeśli nie mamy takiej możliwości, posłużmy się zdjęciem. Rozpoznajemy, gdzie jest horyzont, gdzie zbiegają się najważniejsze kierunki. Ono tutaj jest położone na wysokości górnej kartki. Rozpoznajemy plany, pierwszy, drugi, trzeci i rysujemy pierwsze, najważniejsze linie, które tworzą kompozycję. Najistotniejsze zderzenie kierunków form. Później zaczynamy stopniowo precyzować, dopracowywać ważniejsze formy. Tutaj jest kościół. Odczytujemy rytmy, które się tworzą w układzie kamienic. Dostrzegamy, że światło pada z lewej strony. Ważne jest, żeby wszystkie formy w kompozycji były w sposób spójny oświetlone, czyli światło padające od lewej powoduje, że z prawej strony wszystkie ściany będą troszkę bardziej ciemne. Będzie się również generował cień od okapów dachu. Celem tego rysunku jest przede wszystkim zobaczenie wnętrza krajobrazowego w nowy sposób, tak aby odczytać związki pomiędzy elementami, współgrające rytmy, tak żeby nie rysować każdej formy osobno, tylko szukać połączeń, szukać związków. Bardzo dobrze jest, żeby ten obraz powstawał równocześnie, żeby nie zaczynać tylko z jednego miejsca i przesuwać się w drugi, tylko żeby panować nad całą kompozycją kartki. Niektóre linie meandrują w naturalny sposób. Bardzo rzadko w naturze są linie geometryczne. Dobrze, żeby rysować swobodną kreską, tak żeby z jednej strony można było jak najwięcej zawrzeć w niej treści o fakturze, o charakterze. Na przykład tutaj kształt pagórka można podkreślić taką miękkością. Chropowatość cegły. Na dalszym planie rytmy drzew. Dobrze jest definiować plany, tak żeby wysuwały jeden na drugim. Robi się to w ten sposób, że zestawia się jaśniejsze i ciemniejsze plany, tak żeby na spotkaniu dwóch rzeczywistości, tej bliższej i dalszej, było to bardziej łatwiejsze do odczytania. Pierwszy plan będzie wymagał wzmocnienia, dostrzeżemy detale. One oczywiście będą tylko zasugerowane, tak żeby nie rysować ich zbyt dokładnie. Można wprowadzić kontrastowe, drobniejsze formy, kontrastowe piony i poziomy, duże i małe formy. Te małe będą sugerowały okna, linearne i plamy. Linie mogą podkreślać cień od gzymsów, od dachów, ale równocześnie widzimy, że linia meandruje, że jest pewna taka płynność, bo w takiej złożonej rzeczywistości bardzo ważne jest, żeby autor rysunku dokonał pewnego wyboru, co jest dla niego ważne, co tworzy interesującą kompozycję. To może być zestawienie kształtów plam, to może być akcent na jakąś jedną formę, to może być kierunek prowadzący w dal. To również może być zderzenie form architektonicznych i organicznych, czyli kontrast między tym, co jest geometryczne, a tym, co jest miękko rysowane. Bardzo ważna jest ekspresja kreski, tak żeby przez różny nacisk ołówka lub innych narzędzi uzyskać jak najwięcej treści, tak żeby można było przez linię ciągłą wyobrazić sobie, że coś jest bliżej, przez linię przerywaną, zanikającą, kropkowaną, żebyśmy zrozumieli, że to jest coś, co oddala się, co jest w dalszej przestrzeni. Niektóre plamy mogą być bardziej miękko rysowane i wtedy będą świetną sugestią jakichś pól uprawnych, winorośli. Można oczywiście sugerować trzeci wymiar, to mogą być
jakieś grupy zieleni. Cały czas pamiętamy, że światło jest jednorodne. Tutaj na naszej kartce będzie z lewej strony. W miarę jak rysunek narasta, trzeba dodać mu wyrazu, trzeba wzmocnić to, co jest na pierwszym planie. Dobrze jest, żeby niektóre plamy dochodziły do granicy kartki, żeby kontrast nie był zlokalizowany tylko w środku, ale żeby równomiernie nawiązywał relacje z wszystkimi kierunkami, z wszystkimi granicami naszej kompozycji. Dobrze jest przymrużyć oczy, popatrzeć z pewnego dystansu, tak żeby zastanowić się, co dalej, co mocniej zrobić, co uspokoić, co wyciszyć. Bardzo jest ważne, żeby nie przegadać, żeby nie były elementy zbyt monotonne, żeby różnicować. Niektóre rytmy okien można uwypuklić. Formy okien bliżej będą powtarzane potem na dalszym planie jako mniejsze akcenty. Struktura jest bardzo złożona, jest wiele dachów i to rysownik wybiera, co mu się podoba, który układ linii jest dla niego najciekawszy, który tworzy ciekawe zderzenie kierunków. Na pierwszym planie można zasugerować, że jest to dachówka, bardzo delikatną, miękką kreską, niektóre jakieś wentylacje, dachy, kominy można przycisnąć troszkę mocniej. Ale ważne jest, żeby ten detal był tylko zasugerowany, żeby nie był zbyt dosłownie narysowany, bo my postrzegamy właśnie w taki sposób, że w pewnym takim uogólnieniu nie widzimy szczegółów. Na styku planów pierwszego i drugiego, tego bliższego i dalszego, w pewnych miejscach precyzujemy, dopowiadamy, tak żeby łatwiej było odczytać, co się przysuwa do nas, co jest bliżej. Bardzo ważne jest, żeby w takich szkicach eksperymentować, bawić się, tworzyć kilka szkiców, interpretować na różne sposoby, tak żeby uczyć się łączyć struktury, bo jeżeli narysujemy każdą formę osobno, otoczymy konturem, wtedy one nie będą tworzyć spójnej całości. Bardzo rzadko jest tak, że widzimy formy jako osobne. One współgrają ze sobą, powtarzają pewne kierunki, nawiązują jakąś relację rytmiczną. Linia potem miękko przechodzi w jakiś układ krajobrazu. Kontrastujemy piony, poziomy, piony okien w kościele z poziomem cienia od wysuniętego dachu. Dalsze plany stopniowo, delikatnie rozjaśniamy, czasem na granicy horyzontu niebo jest ciemniejsze, dalsze plany. I tutaj kilka przykładów różnych podejść do tego samego motywu. Linearne, skaczące linie, kształty geometryczne, jakieś plam, które tworzą ciekawą kompozycję, kontrasty pionów, poziomów, a przy tym sugestia faktury, albo inna technika na ciemnym tle, tak żeby pokazać współgranie form. Życzę miłego rysowania.